Cześć! Witam Was na kanale Kapitan Chocolate Cake. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę luźniejszy i opowiem Wam o tym, jak prawie zabiłam swoje ryby, także oglądajcie do końca. I chciałam Wam powiedzieć o tym, jak zaczęła się moja pasja i moje nowe hobby. A było to tak, że już jako dziecko mój tata miał różne akwaria z przeróżnymi rybami. Mieliśmy w domu naprawdę stos różnych zwierząt, w tym dzikie węże i nie żartuję, uciekł przez okno. Także z rybami miałam jako taką styczność jako dziecko. Nawet pamiętam ten stres przed świętami, kiedy w naszej wannie zawsze taplały się ryby i trzeba było je przekładać do umywalki, jak ktoś się chciał wykąpać, umyć wannę, wykąpać się i przełożyć z powrotem rybę. Także jakieś tam ogólne pojęcie miałam, ale nie za bardzo, raczej znikome. Pewnego dnia moja córka zafascynowana, 3-letnia córka zafascynowana piosenką Baby Shark stwierdziła, że ona też chciałaby mieć rybkę. I wprawdzie rozmawialiśmy z mężem o tym, że fajnie byłoby mieć takie rybki, no ale kto by się tym zajmował, a gdzie to postawić, a kto będzie to czyścił. No i zawsze ten pomysł był jakoś tak spychany. A właśnie tego pewnego pięknego dnia, kiedy się obudziła i stwierdziła, że tak, ona chce rybkę, postanowiliśmy, że może faktycznie trzeba by było kupić jakąś jedną małą, niegroźną w kuli, która by pozwoliła jej może czasem się uspokoić, bo ma tendencję do tego, że jest hiperaktywna czasami. No więc na spontanie udałyśmy się do sklepu zoologicznego. Miałam w głowie taki pomysł, że kupię jakiegoś bojownika, który nie powinien stwarzać za dużych problemów i po prostu będziemy sobie go trzymać, ona będzie od czasu do czasu się na niego patrzeć, ja będę go karmić tam raz dziennie. Nie wymaga za dużo obsługi, więc idealna ryba. I weszliśmy do tego sklepu, ale okazało się na nasze szczęście i nieszczęście, że bojownik był tylko jeden, przyklejony do filtra, co już teraz wiem, ale już wtedy mi się wydało podejrzane. Nie był w najlepszej kondycji, ale niestety już prawie wychodziłyśmy ze sklepu, zobaczyłam piękne akwarium dla dzieci, no cud, maluteńkie, jakieś naklejeczki, pierdółeczki, wiadomo jak to jest, różowy piaseczek, cały zestaw. No dobra, bierzemy. No ale co do tego akwarium? Akwarium ma 14 litrów chyba, albo 15 max. Pytam się pani z obsługi, co by nam poleciła, takie łatwe w obsłudze, całkiem okej. Ona mówi, że no to możemy sobie wziąć jakieś 2 złote rybki do tych 15 litrów. No pewnie, no czemu nie? Jedną wybierasz ja, jedną ty, oczywiście z córką zarządziłyśmy. No i co? Ona sobie wybrała Canary Goldfish, to się nazywa, taka żółta, zwykła, po prostu jednoogon karp, taki piękny, zresztą mam go do dzisiaj. Ja wybrałam kometę. To nie jest tak, że jak się kupuje rybkę ozdobną, to można wybrać tą konkretnie. Po prostu kobieta nałowiła taka, jaka tam się złapała do siatki. A więc wyszłyśmy ze sklepu z 2 rybkami i po drodze oczywiście rozmawiamy, jakie nazwiemy. Moja córka, wielka fanka Pepy Pig, świnki Pepy, oczywiście chce mieć Goldie. No bo jak świnka Pepa ma, no to przecież ona też musi mieć. No ja stwierdziłam, że nazwę swoją Heniuś. Pozdrawiam Heniusia na cześć swojego taty, który zajmował się zawsze rybami. Może, żeby było miło. Jeszcze przy zakupie dali nam kartkę, jak należy takie akwarium zainstalować. Kto by tam się przejmował? No co jest trudnego wpuścić w wodę ryby i z głowy. No ale przeczytałam tam pierwsze 2 zdania, że faktycznie nie można zainstalować akwarium przy telewizorze. No to dobra, nie telewizor, no to rzucimy tam do ciebie do pokoju, może stać. Dobra. Oczywiście co? Dowiedziałam się tyle, co wiedziałam na temat tych rybek, że nie potrzebują grzałki, zimna woda. No to nalałyśmy tą wodę do tego akwarium i od razu ryby prosto z tej siatki srutam, no delikatnie, ale razem z tą całą wodą i pływają. Dopiero potem, jak już one już pływały, zaczęłyśmy się zastanawiać, jak podłączyć te filtry. Potem odkryłam, że w tym całym zestawie były jeszcze jakieś 2 dziwne buteleczki, jakieś płyny, nie wiem, odżywki, co to jest? Dobra, no to jak dali całą butelkę, no to trzeba chyba całą butelkę nalać. Lałyśmy te butelki. Jedna to była oczywiście bakteria, a drugi taki neutralizator chloru i innych niekorzystnych substancji. No i oczywiście, a w ogóle ta woda była taka sobie, bo to była taka z prysznica, ona taka jest ciepło-zimna. No ale okazało się, że ryby mają się świetnie. Drugiego, trzeciego dnia zrobiła się dosyć mętna woda. Oczywiście co? Wujek Google, mętna woda w akwarium, co to może być? Przerost bakterii. Okej, czyli może być. I przy okazji wyszukiwania o tej mętnej wodzie wyskoczyło mi coś takiego jak cykl azotowy. Ja mówię, co to jest, jakiś dodatek do zupy? No dobra, ale przeczytałam jeden, drugi. No może to mieć jakiś sens.
I zaczęłam się tym interesować. Potem zaczęłam googlować o tych złotych rybkach i się okazało, że to wcale nie jest takie proste, żeby wsadzić rybkę do akwarium i się cieszyć nią 20 lat. No i zaczęłam tak wyszukiwać, a ja mam tak, że jak się złapię za jakiś temat, to będę go kontynuować i tak długo, aż po prostu nauczę się wszystkiego, przeczytam wszystko we wszystkich językach, które znam. No i odkryłam, że są jeszcze inne, ładniejsze całkiem, na moje oko oczywiście, to jest kwestia gustu, gatunki złotych rybek. No i za jakiś tydzień okazało się, że wcale to akwarium nie jest przystosowane do dwóch ogromnych złotych ryb, przodków karpia. A więc oczywiście szukamy akwarium. Jechałyśmy po to akwarium, oczywiście ja i moja córka jedziemy, godzina drogi po akwarium, do innego miasta w ogóle. Kupiłyśmy 90-litrowe, oczywiście na ogłoszeniu, piękne, cudowne, z oświetleniem. Okazało się, że te lampki w ogóle nie działają, poobijane z każdej strony, no ale jak już przyjechałyśmy taki kawał drogi, no to oczywiście je weźmiemy. No i niestety po naszej drodze okazał się sklep zoologiczny i tam weszłyśmy. I co było w tym sklepie, to wam powiem przy okazji odcinka o naszym kochanym kapitanie, który właśnie stamtąd pochodzi. Cała wymiana zdań z ekspedientką też na pewno będzie nagrana. W każdym razie, podsumowując, jakie błędy popełniłam. Przede wszystkim akwarium powinno być przecyklowane przed puszczeniem do niego ryb. Najlepiej, jeśli się to robi w odstępie kilku tygodni, ale nawet jeśli nie mamy, to można użyć mediów ze starego akwarium, można użyć preparatów. Oczywiście nie miałam na ten temat zielonego pojęcia. Wpuszczanie ryb, żadnej aklimatyzacji temperatury, nic takiego nie miało miejsca. Srote ryby do tej wody od razu. Nie miałam pojęcia o cyklu azotowym, to jest w ogóle podstawa i ja się cieszę, że te ryby żyją i mają się dobrze, bo mogło nie być aż tak kolorowo, gdybym w porę się nie otrząsnęła i nie zaczęła o tym czytać. Po trzecie, pamiętajcie, że ryby to nie są zabawki. Takie ryby żyją około nawet 20 lat, a są przypadki, że dłużej w niewoli. I to nie może być chwilowa zachcianka, bo dziecko chce. Dobrze, że ja się tym zainteresowałam i przejęłam tą pałeczkę. I też dobrze, że nie doradzono nam zakupu kuli, która by pewnie od razu wylądowała w śmietniku, jakbym zaczęła czytać. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest moja natura ciekawska, bo oczywiście co szukałam jeszcze w Google'ach, czy ryby śpią, czy mają powieki, jakie są płci. To zanim w ogóle cykl azotowy, to jaką my mamy płeć. No więc zaczęłam wyczytać i myślę, że dzięki temu i tej ciekawości, która się we mnie zrodziła, uratowałam te ryby, bo ich los mógłby być marny. Także to były moje pierwsze podstawowe błędy. Jeśli wam się podobało ta krótka historia o tym, jakich błędów nie popełniać, nie zapominajcie o tym, żeby polajkować, udostępnić dalej i subskrybować. Dzięki!